Witajcie w odcinku specjalnym Hope Not Alone. Dzisiaj temat zupełnie inny, bo nie samą pracą człowiek żyje, trochę na sportowo, dlatego zaprosiłem Mateusza, który będzie nam opowiadał o formie, jak do tego dojść. Temat wziął się z tego, że w mojej pracy przedstawiciela handlowego na co dzień bardzo trudno było mi ogarnąć dietę, jakiś sport, po prostu częste wyjazdy nie pozwalały na to. Przyszedł COVID i to trochę się zmieniło. W związku z tym postanowiłem trochę zrzucić wagę, trochę zadbać o to, co jem, o jakieś treningi i tu z pomocą przyszedł mi Mateusz, który jakby tą całą moją przemianę poprowadził i w związku z tym dzisiaj się spotykamy, żeby o tym chwilę porozmawiać. Jak się masz, Mateusz? Witam serdecznie, witam Arku, witam wszystkich. No mam się dobrze i mamy tą sytuację z COVID-em, jednak radzimy sobie, jak Arek wspomniał, bardzo dobrze i staramy się, walczyć o każdy kilogram w dół w takich sytuacjach właśnie. O. Super. My już się trochę znamy, No tak. ale widzowie pewnie jeszcze Cię nie znają, przynajmniej ci, którzy oglądają Hope Not Alone. Jeżeli jesteś w stanie, to opowiedz trochę o sobie, o swojej pasji, o tym, czym się zajmujesz, w telegraficznym skrócie. Tak na szybko jestem trenerem personalnym w sumie od 7 lat. Prowadzimy razem z moimi wspólnikami dwoma catering dietetyczny. Catering dietetyczny prowadzimy na terenie Poznania, Warszawy, Zielonej Góry, Gorzowa. Pan Catering, tak? Pan Catering, tak, nazwa Pan Catering. Działamy jakby teraz troszkę tak bardziej, rozwijamy się w sensie całej Polski, a stacjonarnie trenuję jako trener personalny w Poznaniu i w Tarnowie Podgórnym. Dodatkowo z panem Arkadiuszem tutaj działamy ile? Będzie? Rok czasu działamy z Arkadiuszem. Na początku działaliśmy oczywiście na żywo, na siłowni, jednak w związku z tą sytuacją, całą pandemią przenieśliśmy się na treningi online. Jak widać tutaj w takim pięknym miejscu nagrywamy, chcielibyśmy też pokazać Wam, jak fajnie można ćwiczyć. Online nie trzeba jakby tylko tego miejsca na siłowni, ale online też jest dobry, żeby zrzucić parę kilogramów i zrobić dobrą formę. Z duchem czasu i z trendem poszliśmy w digital, nawet przy ćwiczeniach. Dokładnie, to musieliśmy jakby zareagować szybko, dosyć praktycznie z dnia na dzień. Podjęliśmy z Arkiem taką decyzję, że działamy dalej, nie poddajemy się, działamy dalej i walczymy o coś, co stworzyliśmy przez jakiś tam okres czasu, żeby nie stracić tego, nie? Bo to też ważna sprawa, że jednak człowiek walczy, później przychodzi jakby pandemia, no i łatwo można odejść od tego, wiadomo, wszyscy w domu siedzą, zjeść za dużo, nie ćwiczyć, nie ruszać się, no i ta waga jakby idzie w górę. Jasne. Dzięki za wprowadzenie. Powiedz, od czego zacząć właściwie dojście do formy, do utraty kilogramów, lepszego samopoczucia? Jak to wygląda? Co jest pierwszym krokiem? Wiesz co, Arek, ja tak się czasami zastanawiałem, bo w sumie też na mojej historii mogę powiedzieć, że też kiedyś miałem tych kilogramów trochę więcej i człowiek musi sam dojrzeć też do pewnych rzeczy, pewne informacje muszą dojść do człowieka i podjąć taką decyzję, żeby wziąć się za siebie. Oczywiście zawsze są jakieś takie dodatki, że musisz mieć tą drugą osobę, tego mentora, tego pomocnika, bo mi się wydaje, że dużo łatwiej jest pracować we dwójkę lub w jakiejś grupie, dużo łatwiej przebrnąć przez te takie trudne chwile, bo wiadomo, pierwszy miesiąc, pierwsze 2 miesiące jest dosyć fajnie, bo te kilogramy dosyć szybko spadają, lecz później jak ta waga stoi, no to już nie jest wtedy tak łatwo i zawsze ta pomoc drugiej osoby jest mega ważna, czyli na początku dojrzewamy do tego, żeby coś zrobić ze sobą. Jako ja sam chcę coś zrobić, podejmuję decyzję, a wtedy najlepiej według mnie zrobić sobie taki research, poszukać czy trenera personalnego, czy jakiegoś mentora i jakby zgłosić się do niego i z jego pomocą mi się wydaje, że będzie dużo łatwiej, szybciej i efektywniej podjąć jakieś decyzje, no i brnąć w tym, bo od razu wspomnijmy o tym, że to nie jest jakby krótka droga, nie? To jest walka, można powiedzieć, że na całe życie, a początki zawsze są troszkę trudniejsze. To nie sprint, tylko maraton. No tak, maraton. To dosyć długi, bo w sumie najlepiej jak do końca życia, nie? No bo to jednak mega ważna sprawa, żeby tą dietę, styl życia, ja to nazywam stylem życia, bo tak naprawdę jak zaczniesz dietę, już się wkręcisz, sam wiesz na swoim przykładzie, że to później jakby już się dzieje stylem życia i człowiek zamiast na przykład jechać samochodem do sklepu, woli się przejść spacerkiem, czy rowerem,
pomaszerować i parę kroków sobie dobić. No ale to może później o tym wspomnimy. A powiedz mi, czy jak zaczynamy, to musimy mieć, nie wiem, cały katalog sprzętu, muszę wykupić, nie wiadomo, jakieś hantle, ławeczkę, czy jakieś inne rzeczy od razu na dzień dobry, na pierwszy trening? Powiem Ci, według mnie nie. Według mnie wystarczy tak naprawdę Twoja chęć, bo co byś nie robił na samym początku, jak byś nie zaczął, jak masz dobrego mentora, masz pomocnika, który ładnie Ci ułoży plan, ładnie ułoży Ci dietę, czyli pomoże Ci w odżywianiu, no to mi się wydaje, że dosyć prosto można zacząć. Czyli nie potrzebujesz jakby ławeczki, sztang, hantelek, 300 instrumentów, czy tam jakichś specjalnych maszyn, tylko tak naprawdę wystarczy nam mata. Okej. Nie wiem, może być, tak jak my działamy online, może być komórka. Teraz tak naprawdę każdy ma kamerkę, odpalasz Skype'a, wystarczy Ci mata i trener praktycznie Ci może pokazać, jak masz ćwiczyć, co masz ćwiczyć. Mi się wydaje, że tak 3 razy w tygodniu po godzince to jest takie minimum. Plus dodatkowo oczywiście do tego bym zawsze dorzucił jakieś tam spacery, czy to jest, jak jest duża nadwaga, no tam przykład biegi nie za bardzo, ale jakieś szybkie marsze pod górkę. Lub jak mamy taką możliwość, to też może być orbitrek, nie? Nie każdy ma, ale niektórzy już mają w domu w trakcie naszej pandemii. Dużo osób zakupiło sobie czy rowerki stacjonarne, czy orbitreki i wtedy jest mega łatwo rozruszać się, że tak powiem, i spalić te dodatkowe kalorie. Okej. Czyli właściwie tylko trener, chęć woli i ewentualnie jakieś rzeczy No trener drobne. jest tym pomocnikiem, tak? No bo też nie każdy jakby potrzebuje trenera na samym początku, lecz mi się wydaje, że ten początek i zaufanie tej drugiej osoby, to wsparcie trenera jest mega ważne. No wiadomo, że każdy jest inny. Jeden na przykład będzie mógł sobie odpalić filmik na YouTubie i zrobić to, co jest na YouTubie. Aczkolwiek czy technika będzie dobra, czy jakość tego treningu będzie dobra, to też jest takie zastanawiające, nie? Muszę powiedzieć, że akurat właśnie w tym wypadku dla mnie było bardzo ważne to, że to nie jest taki trening na zasadzie, że faktycznie ja sobie kliknę jakiś film i widzę, jak tam pan wyciska i, że tak powiem, ćwiczy i ja próbuję to powtórzyć, ale nie wiem tak naprawdę, czy dobrze to powtarzam, czy nie. A Dokładnie. tutaj mam tą osobę, która zawsze trzyma, że tak powiem, nad tym piecze. Nie powiem biczuje, ale jest ostro. Dobra, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo jakby wiemy od czego zacząć, nastawienie mentalne, wiem, że ten katalog sprzętu, my już doszliśmy po jakimś czasie do pewnych rzeczy, ale Tak. na początku to nie jest jakby aż tak wymagane. Nie. Mi na przykład w tej mojej drodze bardzo pomogły takie Twoje podpowiedzi, typu, nie wiem, używaj tej aplikacji, która będzie Ci liczyła kalorie, czy na przykład omijaj pewne produkty, bo ja na przykład wydawało mi się, będę się odżywał zdrowo, no to będę jadł orzechy, tak? I super, jadłem sobie nerkowce i to nie jedną garść, tylko na przykład jedno opakowanie. Wydawało mi się, że naprawdę świetnie, Mateusz będzie ze mnie zadowolony. No i trochę wyglądało to inaczej, bo to jest jednak produkt bardzo kaloryczny. Czy oprócz takich rzeczy, których wymieniliśmy, masz jeszcze jakieś takie triki, szybkie chwyty, żeby to zastosować w Wiesz swoim co, życiu? na szybko tylko wspomnę właśnie z tymi orzechami, bo to też bardzo fajna anegdota była, bo też dla mnie jako trenera bardzo dużo się nauczyłem przez tą anegdotę z orzechami, bo tak naprawdę idąc do sklepu kupujemy, no każdy nam mówi w telewizji, cały czas słyszymy, w radiu słyszymy, jedzmy orzechy, bądźmy zdrowi, tak? Tylko że 100 gram orzechów ma około 900 kalorii, co jest tak naprawdę przy na przykład ARKA zapotrzebowaniu, gdzie wynosi około 1800-2000 kalorii, to zobaczcie, jedna paczuszka tych orzechów do meczu Manchesteru United myślę, że spokojnie wchodzi w ciągu 90 minut, a mamy już jakby całą połowę naszego zapotrzebowania kalorycznego jakby zjedzoną, a tak naprawdę nie odczuwamy zbytnio tego jedzenia, także wydaje mi się, że musimy też uważać w tych kaloriach w sensie objętości, tak? Czyli bardzo dużo warzyw, tak jak tu Arek może też wspomnieć, czy to będzie kalarepa, czy rzodkiewka, każdy tak naprawdę może sobie sam wybrać ilość warzyw. I te posiłki, żeby były dosyć objętościowo duże, żebyśmy się najadali tym, to jest też mega ważne, żeby to nie było na przykład taka przysłowiowa paczka orzeszków, niby zdrowych, ale jednak dosyć mocno kalorycznych, żeby to było objętościowo dużo. Myślę, że fajnym pomysłem też jest te białko, tak? Bo ty też jakby dobijasz w swojej diecie kalorykę, może makroskładniki białka białkiem serwatkowym. To też jest bardzo fajne, no bo jednak te białko jest mega potrzebne przy redukcji masy ciała i żeby podkręcić trochę metabolizm, także to też jest jakby fajny taki trik,
diety. Szczególnie dla osób, które nie przepadają za mięsem. O, właśnie, no to też jest mega w sumie spoko i tak naprawdę jak ktoś ma problemy na przykład z laktozą, no to też są białka bez problemu, teraz znajdziemy czy tam bez laktozy, czy bez słodziku, bez dodatku, także wystarczy jedynie zmieszać sobie to czy z mlekiem półprocentowym, czy z wodą i tak naprawdę można sobie dobić te białko białkiem serwatkowym. Okej, no to mamy białko, mamy warzywa, mamy może garść powiedzmy orzechów, jakieś takie mniej kaloryczne rzeczy, no dobra, ale przychodzi ten czas, gdzie człowiek rzuciłby się na jakieś lody truskawkowe z bitą śmietaną, kawałkami bezy, posypane czekoladą. Co wtedy? Co robić? Wiesz co wtedy? Tak naprawdę albo masz pomoc mentora, do którego dzwonisz, płaczesz i mówisz, panie drogi mój trenerze Mateuszu, co robić wtedy? I ja wtedy Ci odpowiadam krótko, Aruś, nie jedz. Nie, żartuję. Nie chodzi o to też, żeby jakby w 100% ograniczyć się. Fajną też sztuczką jest zrobić takie coś, że tak jak z Arkiem zawsze rozmawiamy, co jest problemem na przykład przy urodzinach, tak? Jak mamy urodziny, jest ten jakby kawałek ciasta, co wtedy? No nie jest tego, czy jeść, zastanawiamy się. Arek teraz bez problemu, tak jak tu wspomniał, liczy kalorie w takim programie. Wylicza sobie, wpisuje, ile zjadł na śniadanie, ile zjadł na obiad i sam już widzi, sam już się nauczył, czy może zjeść ten deser bez problemu, bo po prostu nie przekroczy, załóżmy, tych 1800 kalorii, tak? I bez problemu wtedy może sobie zjeść ten kawałek torta i jakby no nie odczuwać tego dyskomfortu, że każdy patrzy, no co, jesteś na diecie, to nie zjesz tego torta, no zjesz tort bez problemu, może nie będzie to pół torta, lecz jakiś kawałek i to też mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo dobre wyjście, bo ciężko też, często też są problemy, jeśli chodzi o dietę, bo człowiek mówi tylko warzywa, tylko mięso, przysłowiowy kurczak, przysłowiowy ryż i ta dieta jest jakby taka bardzo monotonna, wtedy też bardzo ciężko dłużej wytrzymać w takiej diecie, no bo tak naprawdę nasz styl życia opiera się na tym, abyśmy dotrwali już jakby do końca naszych dni w takich bardzo ważnych, małych krokach, no żeby ta sylwetka cały czas była w miarę dobra. No też nie startujemy z Arkiem w zawodach, żeby nie wiadomo jak ta tkanka tłuszczowa była mega nisko, tylko żeby po prostu się dobrze czuł jako człowiek, żeby był zdrowy i żeby Arka dzieciątko miało tutaj tatę pełnego, silnego, że może go wziąć, może wziąć małą na plecy i zrobić 10 przysiadów bez problemu. O. Dobra, okej, mamy te super rzeczy dodatkowe, o których powiedziałeś. No dobrze, ale cały czas jakby jesteśmy w tym momencie, gdzie no ja jestem w domu, tak, jest COVID, czyli ludzie powiedzmy są uziemieni, nie wiem czy dalej pojawi się jakiś lockdown czy nie, no ale nie ma jakby takich wyjazdów, przynajmniej w mojej pracy, tak jak było to do tej pory. Co w momencie, jak ludzie wrócą już na pełne obroty, że tak powiem, i tego czasu będzie coraz mniej, jak wtedy trzeba się zachować i co podpowiesz? Bardzo fajne tutaj powiedziałeś czas, jak będzie tego czasu coraz mniej, w sumie tak, no. Pewnie chciałbym tu wspomnieć też o naszym cateringu dietetycznym, no bo jednak no powstaliśmy głównie dlatego, że nasi podopieczni nie mieli czasu gotować, tak? No bo tak naprawdę no, to był największy jakby problem, no bo człowiek musiał iść do sklepu, ugotować, policzyć, tak jak ty liczysz te kalorie, no i już był problem wtedy, no bo przepisywaliśmy diety swoim podopiecznym, z Danielem i z Patrykiem rozpisywaliśmy te diety, jednak no nie było efektów. No i co wtedy? No wtedy przychodzi jakby w czas nasz catering dietetyczny, dostarczamy jedzonko pod drzwi, mamy rozpisaną kalorykę, tak naprawdę białko, tłuszcze, węglowodany, nie interesujemy się kompletnie niczym, tylko po prostu musimy zjeść całe zapotrzebowanie nasze kaloryczne w przeciągu jednego dnia i koniec. Dodatkowo do tego oczywiście my jako trenerzy jesteśmy, że tutaj wspieramy naszych podopiecznych, oczywiście rozmawiamy na różne tematy, no i też trenujemy od razu z naszymi klientami, także jakby mamy w 100% od razu pieczę nad tym wszystkim i pilnujemy, żeby każdy kilogram, czy tam każde zmartwienie jakieś rozwikłać bez problemu. Okej. No ja muszę powiedzieć, że to bardzo dobrze zagrało, przynajmniej do tej pory, jak tych wyjazdów było kilka, gdzie pojechałem, nie byłem na miejscu, tak, nie mogłem jakby zjeść tak jak miałem obiad kalorycznie rozpisany, wszystko tak jak powinno być, tylko byłem poza, tak, nie byłem w Poznaniu, musiałem wyjechać. I wtedy akurat Wasza firma dostarczyła bezpośrednio
do Warszawy na przykład, czy tak jak wymieniłeś, jest jeszcze kilka innych miast i to zagrało super. Ja po prostu miałem dostarczony ten obiad, idealnie taki posiłek, jaki był mi potrzebny. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, no to wszystko online się odbywało, także nie było z tym problemu. Także wydaje mi się, trzymam kciuki mocno tutaj za naszą współpracę i za innych, że to ma sens i jesteśmy w stanie to zrobić przy odpowiednim wsparciu. Tak, no mi się wydaje, że to wsparcie jednak jest taką podstawą i spójrz sobie teraz, Arek, bo tak naprawdę zobacz, że no nie ma żadnego problemu, tak? No bo zobacz, jedzenie możesz dostać pod drzwi, trenera personalnego odpalić sobie w telefonie i tylko chcieć. No chyba nie było łatwiej, tak naprawdę chyba nie było łatwiej, żeby zrobić tą formę teraz, bo też mam jakby dużo klientów i widzę różnicę, że w czasie właśnie COVID-u czy w czasie tej pandemii wychodzi na to, że dużo łatwiej jest zrobić formę, bo ludzie też siedzą w domu, ale też przez to dużo łatwiej im przetrzymać tą dietę i ćwiczyć w domu, tak? No bo Ty odpalisz sobie telefon, zrobisz trening 50 minut i koniec. Idziesz pod prysznic, już jesteś w domu, nie musisz dojechać na siłownię, wrócić tej z siłowni, dodatkowo przebrać się, tak? No jesteś jakby cały czas na miejscu, także mi się to wydaje bardzo na plus i to jest mega przyszłościowe, tak? No bo tak naprawdę no nie wiemy co będzie, jak będzie, no ale mi się wydaje, że jak chcecie zrobić formę, no to tak jak tu na Arku można fajnie zrobić porównanie, bo ile tam kilogramów zeszło? No udało nam się 13, także... No, 13 kg zeszło, także super. No, tylko pokazywać tu mojego modela i się cieszyć. Samych takich swoich klientów chciałbym mieć, że jak powiedzą A, to i powiedzą B i wraz z pomocą moją, bo tak jak powiedziałeś, ja jestem narzędziem, pomocnikiem tego, żebyś Ty to stworzył. Można stworzyć sobie super formę i na pewno dobrze się czuć w swoim ciele no i walczyć, no. No i można ćwiczyć nawet podczas wywiadu, bo my tutaj Dokładnie. cały czas siedzimy na piłkach i Dokładnie, próbujemy powinniśmy się trzymać. Cały czas może trochę prostować, bardziej, cały czas ale... prostować, tak, Okej. ciężko jest, wiadomo, nawet tutaj dla ekspertów ciężko jest cały czas się, prostować i tą klatkę wypinać do przodu. Super. Mati, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że znaleźliście w tym coś fajnego dla siebie. No i zapraszamy. Zrzucajcie kilogramy i odnajdujcie w tym radość. Tak, ja też chciałbym bardzo podziękować tutaj Arkadiuszowi za zaproszenie, jest mi bardzo miło, że mogliśmy tutaj sobie porozmawiać, no i pamiętajcie, że liczą się głównie chęci, ustawcie sobie w głowie coś, żeby walczyć i szukajcie mentora i lecimy. Nie ma tutaj stop. No, nie może być. Cześć, Dziękuję. pozdrawiamy. Hej. Trzymajcie się zdrowo.